Cześć, w tym odcinku rozwiążemy sobie zadanie RESTful z hackcert.pl. Zadanie już wcześniej rozwiązywałem, także pokażę, jak to zrobiłem. To zaczynamy. Odpalamy. Tu widzimy, że jest takie stwierdzenie, że wszyscy używają JWT, gdyż sesje i ciasteczka są oldschoolowe. Co to oznacza? Już nam dodaje wskazówkę, że będziemy tu mieć do czynienia coś z tokenami JWT, czyli JSON Web Tokens. No to odpalamy zadanie. OK, mamy Fast API. Fast API to jest taki framework Pythonowy w ogóle do właśnie szybkiego tworzenia API. Tam się kiedyś tym trochę bawiłem. I teraz co widzimy? Ja to powiększę oczywiście, żeby było lepiej widać. Jakie mamy możliwości? Login, nodes, register, me. OK. No to na pierwszy ogień ja bym się zarejestrował w ogóle. Spróbowałbym się zarejestrować tutaj. Co trzeba podać? Trzeba podać username, password i node, czyli pewnie jakaś tam notatka, która będzie przy userze dostępna. OK. Teraz patrzę, gdzie to można try it out. I co? I tutaj sobie wrzucimy te parametry w to miejsce, wydaje mi się. Tak, czyli zrobimy sobie jakiś test user x na przykład, hasło, tajne hasło i notatka moja notatka, albo nie. Moje tajne dane. Chociaż chyba te notatki nie są tajne, ale coś trzeba wpisać. I dajemy execute. I co my tutaj mamy? W tym momencie mamy tak. Tutaj, jeśli dobrze to widać, to mamy te całe nasze żądanie. Tak jakby to wyglądało, gdybyśmy to puścili za pomocą curla. I tu mamy w odpowiedzi mamy response body, mamy access token i ten token to jest token JWT, bo to wskazuje, tutaj jest pierwsza część tego tokenu, czyli dane, czyli te po prostu mówiące o tym, że to jest token i tak dalej. Druga część to jest ten payload, który chcemy przekazać i trzecia część to jest podpis tego tokenu naszego, tak? Token type bearer, czyli oznacza to, że będziemy taki nagłówek musieli wrzucić później jak authorization bearer, żeby użyć tego tokenu, no ale po kolei, więc mamy ten access token po rejestracji, skopiujemy go sobie. I teraz tak, ja go sobie tu skopiuję. Gdzieś na ekran po prostu go sobie skopiuję. O, może w ten sposób. Niech sobie tu leży. I teraz, jak już się zarejestrowaliśmy, to czas w tym momencie zobaczyć, co na przykład zwróci nam ta metoda me, get me. Tutaj, nie ma żadnych parametrów, nie wiem, jesteśmy w stanie stąd. I tutaj mamy ten get me, ale jeżeli to puścimy w ten sposób, to mamy tutaj not authenticated, czyli powiedzmy, że skopiujemy sobie to żądanie curlowe, które tu jest. Przejdziemy na Linuxa i wrzucimy to w ten sposób. No ok, tu uzyskaliśmy not authenticated, ale tak, żeby to puścić właśnie tak jak powinno być, to musimy jeszcze dodać taki parametr jak authorization bearer bodajże. Authorization, taki nagłówek.
bearer, dwukropek i tu sobie ten nasz token wrzucimy, który wcześniej uzyskaliśmy. I zobaczymy, co będziemy mieć w odpowiedzi. I nic nie będziemy mieć, bo coś. Aha, bo dałem dwa myślniki, czyli jeden myślnik. Not authenticated, a to ciekawe. To coś musiałem źle zrobić. Aha, w ten sposób, ok, no mój błąd. W ten sposób, authorization, dwukropek i bearer, dobra, w ten sposób ma to być i token. Czyli zrobiłem to źle. I już się poprawiamy, wracamy do Linuxa i robimy sobie to w ten sposób. I ok, i wszystko się zgadza, bo dostaliśmy w odpowiedzi coś takiego jak tutaj mamy username test user x, czyli to co zarejestrowaliśmy sobie i note, czyli ta notatka moje tajne dane. W takim razie wracamy do naszego zadania i patrzymy, jakie są następne metody. Czyli tak, wiemy, że tak się trzeba zautoryzować. Następne metody mamy tak, logowanie do serwisu, ale tak naprawdę nie wiem, czy logowanie jest nam potrzebne do czegokolwiek, skoro już mamy ten access token i możemy oglądać notatki, czyli ja bym zrobił w ten sposób, że sobie wchodzimy na taką stronę jwt.io i to jest taka strona, która dekoduje, to już kiedyś ją pokazywałem, ona dekoduje te tokeny. Bierzemy sobie ten nasz token, który mamy, ja go tu mam cały czas, o tu na ekranie, z tego sobie skopiuję. No i faktycznie jest coś takiego, że mamy, jak widać, tu jest nasz test user x, algorytm HS256, typ JWT i cała reszta, czyli podpis, sygnatura. I teraz co można zrobić? Jedną rzecz, którą próbowałem, to jest złamanie tego hasła, które podpisuje ten token. I robiłem to za pomocą hashcata. Natomiast wrzuciłem tam plik z hasłami ROQ kultowy. No i to nie dało rady. Tam jest 14 milionów haseł. Niestety to trwało sporo czasu, ale nie znalazł tego hasła. Jest też odświeżona wersja pliku ROQ z 2021 roku, być może nawet nowsza jest. Tam jest tego naprawdę dużo, tych haseł, i faktycznie miałem zamiar spróbować z tą wersją pliku, ale coś mi powiedziało, że to chyba nie jest najlepsza droga, bo to może być zupełnie przecież dowolny ciąg znaków, nawet nie wiem, tam 32, 64 znakowy, zupełnie przypadkowe jakieś znaki, ten secret, więc no to może być strata czasu i nie w tą stronę. No i w tym momencie co byśmy to musieli zrobić? Jak mamy taki token, to teraz zamiast tego test user x musielibyśmy dać admina. I teraz, żeby tego admina tutaj zmienić, no to musimy znać secret. Sekretu nie znamy, bo nie udało się tego złamać. Ja nie będę tego pokazywał, no bo uwierzcie mi, że się nie udało tego złamać tą bazą słownikową ROQ. Czyli co? Czyli jest coś takiego jeszcze, jak, to zaraz to wygooglam, może tu będzie coś, właśnie pokażę na ekranie. Jest to taki sposób ataku na tokeny JWT, który pozwala ten algorytm, który tutaj jest u góry, czyli HS256, zamieniamy na algorytm typu NaN
czyli to się pisze none i to może być duże litery, same małe litery, same duże litery, różnie to jest, natomiast co to powoduje? Powoduje to, że jakby nie ma w tym momencie żadnego kryptograficznego algorytmu i ta część sygnaturowa jest, no nie ma w ogóle racji bytu, znaczy nie interesuje nas ta trzecia część w tym momencie. To nas nie interesuje, nie ma weryfikacji. I jest to jeden z prostszych ataków na te tokeny JWT. No i to właśnie po tym, jak nie udało mi się tego hasła rozwalić, że tak powiem, złamać podpisującego, no to pomyślałem, że spróbuję tego ataku właśnie algorytmem NaN. Tutaj jest to opisane tak z grubsza na tym Akunetixie. Akurat może wziąłem złą stronę, bo za dużo tutaj nie jest napisane. No ale ogólnie o to tutaj chodzi, że musimy zmienić ten algorytm. Ok. Jak można to teraz wykonać? Ja to zrobiłem za pomocą BERPA i zaraz tutaj tego BERPA uruchomię. No i tutaj jak widać w BERPie nam się to przechwyciło się to żądaniem, to sobie od razu do repeatera wrzucamy. Repeater to jest taka zakładka, to już też mówiłem, że umożliwia nam powtarzanie żądań, wykonywanie. Jeżeli teraz sobie wykonamy ponownie to żądanie z repeatera, to widzimy, że jest detail not authenticate, czyli nie jesteśmy zautentykowani. No i teraz bardzo prosto możemy dopisać ten nagłówek, o którym mówiłem, tak, authorization bearer. Mam nadzieję, że teraz dobrze robię. Skopiuję sobie z tego, co tam było wcześniej. No i co teraz? Ok, źle ten token po prostu przekleiłem. Moja wina. Teraz jest w porządku. Czyli uzyskaliśmy to test user X i moje tajne dane. I teraz tak, tutaj mamy takie rozszerzenie. W ogóle rozszerzenia w BERPie to jest temat inny. Mamy coś takiego extensions, zakładka i App Store. I w tym App Store jest cała masa gotowych rozszerzeń do BERPa, które robią różnego rodzaju ciekawe rzeczy. Pomagają nam po prostu w eksploracji protokołów sieciowych, różne próbują wykryć właśnie podatności, omijanie Web Application Firewalli. No różne rzeczy, naprawdę różne rzeczy. Tu niektóre, te, które są zaznaczone, że tu jest BERP Suite Professional, no to właśnie jest tak jak mówię, że tak jak jest napisane, że wymagają tego wersji Professional tego BERPa. No ale my tu mamy wersję Community Edition i akurat to rozszerzenie JSON Web Tokens jest dostępne w Community Edition, więc przechodzimy sobie do tego rozszerzenia JSON Web Tokens. Niestety ta ścianka jest tu mała i w tym momencie nie wiem, jak to powiększyć, sorry. I spróbujemy sobie tutaj właśnie, tu jest taka zakładka, algorytm NaN attack. I mamy algnan, NaN z dużej litery, z różne kombinacje tych literek, tak? Duże, małe i tak dalej. Więc weźmiemy sobie algorytm NaN. Tu mamy jeszcze taką opcję Do not automatically modify signature, czyli żeby nie modyfikował tej sygnatury automatycznie. I teraz tak. Tu już mamy zrobione. Spróbujemy w takim razie, jeżeli to puścimy, to się okazuje, że proszę bardzo, nie mamy tej części podpisującej tutaj, a dalej otrzymujemy nasze dane. To pytanie, czy jeżeli teraz ja tu zmienię test user X na admin,
czy dostanę dane admina. No i okazuje się, że tak, to zadziałało. Jak tu widzimy, mamy username admin i node, w node jest po prostu flaga nasza. Także no, jakby można zapytać, skąd wiedziałem, że trzeba zrobić tak, a nie inaczej. No nie wiedziałem, po prostu próbowałem, tak? Najpierw spróbowałem złamać, jak mówię, nie pokazałem tego tutaj, bo to po pierwsze chwilę trwa, po drugie to nie zadziałało. A łamanie jest pokazane w jednym z odcinków z Pico CTF, które robiłem. Tam jest na dwa sposoby. Łamanie jest hashcatem i łamanie John Reaperem, także dwoma aplikacjami próbuję łamać te tokeny i tam to działa, więc jak kogoś interesuje, to sobie może obejrzeć. Ja już teraz nie pamiętam, który to był odcinek. Ale na pewno to już robiłem, więc tutaj tylko mówię, że to próbowałem. No i skąd wiedziałem, że następnym krokiem będzie ten krok? No nie wiedziałem, tylko próbowałem, tak? Wiedziałem, że taki atak istnieje, no to właśnie jest kwestia wiedzy, że no trzeba wiedzieć, że są pewne określone ataki, albo sobie wygooglować ataki na tokeny JWT i spróbować. No jest tego więcej, jest ich więcej, natomiast ten jest taki jeden z najprostszych no i akurat w tym przypadku to zadziałało, więc zadanie mamy rozwiązane. Ja jeszcze przyznaję, że próbowałem się logować tutaj, czyli użyłem tej metody login, natomiast no, tak naprawdę metoda login tu nie była do niczego potrzebna, bo wystarczyło uzyskać token za pomocą rejestracji, puścić tą metodę mi z tokenem, tylko wycinając sygnaturę za pomocą algorytmu NaN. I to wszystko, żeby to zadanie rozwiązać. Także tyle w tym odcinku. Udało nam się to rozwiązać i do następnego. Cześć!